tym odcinku zobaczycie, jak zdobi się ubrania. Wszyscy wiemy, że szata jednak zdobi człowieka. Dzisiaj ubranie pełni nie tylko funkcje praktyczne. To sposób na wyrażanie siebie i wizualną komunikację ze światem. Polary z logo firmy, koszulki przygotowane na specjalne wydarzenie, czy bluzy dla influencera sprzedającego pod swoją marką. To nie tylko efektowne gadżety, ale także skuteczne narzędzia promowania swojej marki na rynku. Aby osiągnąć taki efekt, wykorzystuje się różnorodne techniki zdobienia. Żeby się z nimi zapoznać, odwiedziliśmy firmę Sema Print z Krakowa, która dysponuje imponującym parkiem technologicznym. Sema Print specjalizuje się w produkcji i zdobieniu odzieży reklamowej, roboczej oraz sportowej. Zdobione są tutaj koszulki, bluzy, kurtki, czapki, polary, spodnie, torby i różnego rodzaju gadżety. Gotowi? A więc w drogę! Naszą podróż zaczynamy od działu projektowania. Na podstawie wizualizacji przesłanej przez klienta powstaje tu projekt graficzny uwzględniający specyfikę wybranej technologii zdobienia. Najpierw projekt tworzony jest w wersji elektronicznej. To tak zwany artwork. Aby ocenić efekt końcowy, klient może zlecić wykonanie próbek na materiale. Po akceptacji klienta trafia on do realizacji. Teraz przyjrzymy się różnym technikom zdobienia. Na początek technologii sitodruku. Kluczowy jest w niej dobór odpowiednich sit, a pierwszym krokiem jest przygotowanie matryc na podstawie klisz zaprojektowanych przez grafików. Trzeba starannie dopasować gęstość sita do kliszy. Gęstość to liczba włókien na centymetr kwadratowy. Tutaj zapada także decyzja, na jakim sicie świecić matrycę. Wykorzystuje się do tego emulsję światłoczułą. Tak przygotowana sitomatryca trafia do maszyny drukującej. Po nadrukowaniu kolorów produkt trafia do pieca suszącego, w którym panuje temperatura około 170 stopni Celsjusza. Sitodruk to metoda bardzo uniwersalna. Można ją stosować praktycznie na każdej powierzchni. Innym sposobem zdobienia jest sublimacja. To technika stosowana przede wszystkim do poliestru. Wszystko zaczyna się na ploterze, gdzie powstają druki sublimacyjne. Potem za pomocą kalandra przenosi się je na materiał. Najważniejsza część procesu to przejście tuszu ze stanu stałego w gazowy. Z papieru na poliester, czyli właśnie sublimacja. Odbywa się to w temperaturze 200 stopni Celsjusza i trwa około 30 sekund. W ten sposób zdobi się spodenki, koszulki, ręczniki, stroje sportowe, a nawet kąpielowe. Kolejną techniką jest druk cyfrowy DTG, polegający na bezpośrednim nadrukowaniu wzoru na tkaninę. Tutaj drukuje się farbami wodnymi i kolorami cmyk na produktach bawełnianych, praktycznie bez ograniczeń kolorystycznych. Podstawą jest wcześniej przygotowany plik, który wysyła się maszynie drukującej, a ona już sama decyduje o doborze i precyzyjnym mieszaniu farb. Teraz odwiedzamy dział transferu, gdzie powstają nadruki termotransferowe. Materiał transferowy jest przygotowywany różnymi technikami: sitodrukiem, sublimacją, drukiem cyfrowym oraz wycinaniem na folii. A potem wędruje na prasy płaskie, które na gorąco utrwalają zdobienie. Nie zapominamy o metodzie haftu komputerowego. Proces ten, choć tradycyjny, jest wspierany nowoczesnymi technologiami. Można tu haftować gotowe produkty i wykroje z prędkością 850 wkłuć na minutę. Komputer steruje maszyną haftującą, zapewniając precyzję i wysoką jakość wykonania. Niektóre firmy zamawiają kompleksową obsługę,
obejmującą także szycie odzieży w Semaprint. Wtedy prace zaczyna się od projektu drukowanego na ploterze, a następnie wykrawa się poszczególne elementy produktu. Po zdobieniu transportuje się je do szwalni, gdzie łączone są w całość. Pakowanie odzieży to również ważny etap. Wszystko zależy od wymagań klienta. Przygotowuje się tu metki, handtagi i barkody. Koszulki mogą być składane automatycznie lub ręcznie. Wykorzystywane są różne rodzaje opakowań, od folii po woreczki biodegradowalne. Gotowe! Semaprint współpracuje z największymi firmami modowymi na świecie, będąc wyłącznym lub oficjalnym dystrybutorem znanych marek odzieżowych z Włoch, Francji, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Znani influencerzy właśnie w Krakowie realizują swoje projekty odzieżowe, a efekty ich pracy można podziwiać na całym świecie. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają biustonosze.